Wydaje mi się, że to jest wartość, że możemy działać czy myśleć na poziomie globalnym. Powinniśmy zacząć myśleć jako gatunek, a nie jako Polak, nie wiem, Hiszpan, Niemiec, Japończyk, tak? To rozróżnienie w pewnym sensie jest sztuczne. Wokół jest wiele wspaniałych, nieludzkich gatunków i wszyscy powinniśmy jakoś razem na tej planecie zamieszkiwać, więc wydaje mi się, że jeżeli widzę jakieś pozytywy w globalizmie, to jest to to znaczy, że ta wiedza zaczyna iść kompletnie, wydaje mi się, że powinna iść w pewnym sensie w poprzek. Przeszkadza, jest super. Maciej Siuda, architekt i projektant. Projektujemy 3 moduły wykonane z drewna metodą intarsji. Prowadzę pracownię architektoniczną, która stara się poszerzać pole rozumienia, czym jest architektura. Robimy to na kilka sposobów. Między innymi staramy się współpracować z osobami, które nie są architektami, po to, żeby właśnie poszerzyć ten kontekst. To są osoby, począwszy od architektów, architektek krajobrazu, skończywszy na filozofach, pisarzach, fotografach, projektantach produktu. Musimy jeszcze wybrać drewno do konkretnych kawałków. Sobie to porozkładamy na stole, tak jak gadaliśmy, nie? I popisujemy najpierw, a potem sobie może jakieś numerki zrobimy, przyporządkujemy do projektu. Pomysł na nasz projekt wywodzi się troszeczkę z takiego myślenia warstwami. Możemy to odnieść do matrioszki. Pawilon polski wykonany jest w całości w konstrukcji drewnianej. Też bardzo dużo mówi o drewnie jako materiale budulcowym. Instalacja, w której pracujemy, czyli stół polski, też jest wykonany w całości z drewna. No i mieliśmy taki pomysł, żeby w tą właśnie warstwę drewna, budynku i potem instalacji włożyć kolejne warstwy i kolejne drewna. No i to naturalnie pociągnęło nas w stronę metody intarsji, która w zasadzie zajmuje się właśnie takim wkładaniem czy pracy z wkładaniem elementów drewnianych w bazę drewnianą. Nie no, że niektóre są mokre po prostu. Korkowiec? Bardzo lekki, czy nie? Bardzo lekki. No to korkowiec. Korkowiec jest dobrze wysuszony. Nazywam się Ola Jankowska, jestem projektantką. Zależało nam na tym, żeby w naszych blokach opowiedzieć kilka historii i takim kluczem narracyjnym szukałam miejsc, w których znajdziemy drewno. Stąd też wybór arboretum w Rogowie. Tam szukaliśmy rodzimych gatunków, a także gatunków egzotycznych, które tam rosną. Tam powinieneś mieć napisane, co to jest. To jest Gleditschia. 4. No i to właśnie nie pamiętam. Też nam ma. Modrzew. Metasekwoja. To 6. Bez sensu. Myślałem, że nie dojadę. To jedno cięcie wyrównawcze do wyrzucenia, a drugie... Tak. Dobra, to można zerwać? Lepiej nie. No dla mnie szalenie istotną jest temat wycinania drzew, który jest jakimś tematem dla nas istotnym politycznie, więc też chcemy, żeby fragmenty z wycinki drzew znalazły się również w naszym module. Jak pan sobie zażyczy, uwaga, bo to jest ciężkie. Prosta. W zasadzie jest to praca artystyczna inicjatywy Karpaty, która stworzyła, można powiedzieć, ten pomnik wyciętych drzew. Za ich zgodą chcemy, żeby fragmenty z wycinki drzew znalazły się również w naszym module. Cześć, Agata. Cześć. Mamy też wątek historyczny związany z samą historią intarsji. Ta metoda jest metodą, która w zasadzie od setek tysięcy lat istnieje w stolarstwie i w meblarstwie.
w ostatnich latach jest ona troszeczkę może zapomnianą metodą, taką rzemieślniczą, ginącą metodą. No więc wydawało nam się bardzo fajne, żeby ją w pewnym sensie przywrócić. I ona głównie polega na pracy z fornirem, czyli z bardzo cienkim drewnem i komponowaniu go w różne, powiedzmy, ciekawe jakieś kompozycje czy historie. Dam wam absolutną perełkę, jeśli chodzi o forniry. I to jest fornir, który jest bardzo rzadki, jest bardzo wdzięczny, jest w temacie czeczoty, bo to będzie czeczota orzechowa. Super. Ale muszę ją wyjąć z sejfu, Dobrze. więc za chwilę wracam. Piękny. To A są- naprawdę. Tak jak możesz czeczotę orzechową albo z tą topolową znaleźć w naprawdę długich liściach, szerokich liściach i tak dalej, to orzech rzadko kiedy występuje w większej formacji niż 50 cm. No jesteś w tym gradiencie, kurczę, jakoś tak... Nie, bo nawet, wiesz, ułożyliśmy sobie te wybrane po prostu tak byle jak i to dopiero jak poukładasz to według jakiegoś po prostu... To może nie musi być, znaczy w naszym przypadku takie, wiesz, dosłowne, ale że jednak jest jakieś takie przejście, to od razu zaczyna jakoś fajniej działać. Żyje. Nie? No dobrze. Idźcie i patrzcie się na gradient. Bardzo dziękujemy. Powodzenia. Dzięki. Spędziłem sporo lat za granicą i wydaje mi się, że w efekcie tego w zasadzie od samego początku pracownia działała międzynarodowo. Ważne jest nieupraszczanie świata, bo świat jest bogaty, jest zróżnicowany. Jesteśmy od siebie bardzo inni. Wydaje mi się, że to jest naprawdę super i pokazywanie tych właśnie kolorytów, tych różnych historii, tych różnych podejść, tych właśnie, nie wiem, osób, które gdzieś są pochowane w lesie, robią sobie coś tam, dziubdziają, że to jest cały czas takie uwrażliwianie nas jako pewnego społeczeństwa do no właśnie tej wymiany myśli i tego pogodzenia się z tym, że my jesteśmy różni.